Dzień dobry. Dzisiaj gościem PAFERE jest pan Mateusz Błaszczyk, który nam opowie swoją historię z projektem Arizona. Czy mógłby się pan przedstawić? Dziękuję bardzo za przedstawienie. Mateusz Błaszczyk. Studiowałem historię i filologię polską. Jestem zaangażowany w środowisko wolnościowe. Jestem członkiem Stowarzyszenia Koliber, redaktorem naczelnym portalu obiektywizm.pl. Angażowałem się w różnego typu akcje i inicjatywy w naszym środowisku. Natomiast ostatnio, w tym roku, przez 3,5 miesiąca byłem uczestnikiem dosyć niezwykłego projektu Arizona. Uczyli was tam pasać krowy i strzelać, tak? Rozumiem. Tego pierwszego nie, to drugie już jak najbardziej tak. To prawda, chociaż było to raczej zajęcie dodatkowe niż główny cel podróży. No właśnie, jaki był cel tego? Jaki jest cel projektu Arizona? Projekt Arizona, który pozwolę sobie tutaj przedstawić na... Piękne. Aha, rozumiem, pojechał pan po koszulkę, tak? Tak, myślę, że ta koszulka jest tutaj najcenniejszym i najważniejszym trofeum. Tak. Natomiast co do samego projektu, jest to projekt Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości i samo założenie jest takie, że zbierze się ludzi z Polski nie tylko, ponieważ jest to projekt międzynarodowy, ale głównie z krajów biedniejszych, rozwijających się, ewentualnie postkomunistycznych, tych, które musiały przejść przez nieszczęście socjalizmu. I wyśle się tych młodych ludzi między 20 a 30 rokiem życia do jednego z najwolniejszych i najlepiej w tej chwili prosperujących stanów USA, czyli do Arizony. I tam będą uczyć się w różnych think tankach, organizacjach i innych tego typu instytucjach, jak funkcjonuje wolne społeczeństwo, w jaki sposób instytucje społeczeństwa obywatelskiego mają realny i faktyczny wpływ na to, co się dzieje wokół i generalnie mają okazję pooddychać powietrzem wolności. Wolności, tak? Czyli podsumujmy ten krótki wstęp. Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości to jest polska fundacja. Tak. Jaki jest adres internetowy, pamięta pan? Fundacja vip.org. I ta fundacja organizuje międzynarodową imprezę pod tytułem Projekt Arizona. Ten projekt Arizona to jest wyjazd na kilka miesięcy, tak? Dokładnie 3? Tak, 3 do 4. Zależy kto ile miał czasu. I tam właśnie młodzi ludzie są uczeni tego, jak można wpływać na losy własnego kraju. Dokładnie. Ja byłem uczestnikiem pierwszej edycji, a teraz w styczniu 2018 kolejna grupa studentów pojedzie na drugą edycję projektu Arizona, także jest to cały czas rozwijająca się inicjatywa. Czy może pan pokrótce powiedzieć, kto może trafić? Już wiemy, że osoba do 30 roku życia, ale jak się zapisać? Ile to kosztuje? Ile trzeba za to zapłacić? A może to jest sponsorowane? Może jeszcze po powrocie oprócz koszulki ma się na koncie $500,000? 500 tysięcy niestety się nie ma, natomiast jeśli chodzi o kwestię sponsorowania, to jest to częściowo sponsorowane. Ogólnie rzecz biorąc, wyjazd do Arizony na tak długi okres i to jeszcze tak pełen wyjazd, w którym tak wiele się dzieje, nie jest tanią kwestią, dlatego fundacja przyjęła łączone pokrywanie kosztów. Część kosztów pokrywa sam zainteresowany, tyle ile może zazwyczaj, a część jest pokrywane z pieniędzy od sponsorów, donatorów itd. A jeśli chodzi o to, kto może wziąć w nim udział, to no tak jak było wspomniane, raczej ludzie młodsi między 20 a 30 rokiem życia, chociaż to jest pewna sugestia, ponieważ była dziewczyna, która miała 19 lat, był chłopak, który miał 32, więc nie jest to sztywna reguła. Ludzie, którzy znają przynajmniej w stopniu wystarczającym angielski, no z przyczyn oczywistych, ponieważ oczywiście w samej Arizonie można w samej Arizonie oczywiście szlifować angielski i tak dalej, ale trzeba jednak już coś umieć, żeby móc tam pojechać. I ludzie, którzy faktycznie w jakiś sposób są już zaangażowani, w jakiś sposób uczestniczą w życiu obywatelskim, gdzieś działają, coś robią i po prostu, mówiąc krótko, widać, że im się chce. Okej, czyli wskazówka dla naszych słuchaczy, mają wejść na stronę Fundacji Wolność i Przedsiębiorczość. Jest tam jakiś formularz do wypełnienia? Tak, jak najbardziej, przy czym obawiam się, że rekrutacja na tegoroczną, na 2018 projekt Arizona jest już chyba zakończona. Ale tu chodzi natomiast bardziej uniwersalnie, po prostu wchodzą, jest formularz, wypełniają, chyba deklarują, jaką kwotę są w stanie poświęcić. I potem odbywają rozmowę przez
Skype albo za pośrednictwem innego medium z prezesem fundacji i tam wszystkie szczegóły są omawiane. Rozumiem. I jeżeli zostaną zakwalifikowani, w tym momencie kupują sobie bilet do tej Arizony, lecą, lądują i tam oczywiście drinki, wspaniałe towarzystwo, siedzą i ktoś im sączy wiedzę po prostu na wykładach. Czy tak to wygląda? Poniekąd tak, ale nie do końca, bo nie jest to wyjazd ukierunkowany czysto na wiedzę akademicką. Owszem, członkowie projektu Arizona mają wykłady na Arizona State University i uczą się m.in. podstaw konstytucjonalizmu amerykańskiego, jak funkcjonuje cały ich system polityczny, podstaw filozofii klasyczno-liberalnej, uczą się zagadnień z gospodarki, m.in. od austriackich ekonomistów tam. Natomiast clou programu jest jednak pewien aktywizm i działalność. Po pierwsze, każdy z członków projektu Arizona odbywa staż w jednym z wolnościowych think tanków albo w jednej z wolnościowych organizacji i tam po prostu, mówiąc krótko, przez te 3-4 miesiące pracuje na rzecz wolności. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest cała masa tak zwanych spotkań networkingowych. I jakkolwiek by to nie brzmiało, można sobie pomyśleć, no to jest takie spotykanie się z ludźmi przy piwku, tak, to ja sobie z kolegami robię wieczorem spotkanie networkingowe. Wbrew pozorom wcale niekoniecznie. Spotyka się tam naprawdę bardzo ciekawych, bardzo ambitnych, bardzo zaangażowanych ludzi, którzy faktycznie odnieśli już sukces. Biznesmenów, polityków, senatorów, aktywistów, liderów think tanków, całą masę ludzi, którzy, można powiedzieć, zęby sobie zjedli na działalności na rzecz idei wolnościowych i faktycznie ich działalność ma jakiś skutek. Ma wymierne przełożenie na to, jak dzisiaj wygląda Arizona, chociażby działalność jednego z najlepiej prosperujących w Ameryce think tanków, czyli Goldwater Institute. Więc jest to kolejny filar projektu Arizona. Staże, spotkania networkingowe, edukacja na Arizona State University, aktywizm, między innymi nawet aktywizm taki, że tak powiem, ulicznego poziomu, chodzenie od drzwi do drzwi, żeby przedstawiać ludziom nowe propozycje, bo faktycznie oni to robią i u nich się to sprawdza, o czym przypuszczam jeszcze będziemy rozmawiać za chwilę. I podróże. I podróże zarówno po stanie Arizona, jak i po okolicznych stanach, więc Kalifornia i Los Angeles, Nevada i Las Vegas, nawet Meksyk. Ja dlatego pytam, bo chciałbym, żeby ludzie, którzy myślą tylko i wyłącznie o podróżach, żeby nie trafili w ogóle, żeby nie podchodzili w ogóle do tego projektu, tak? Rozumiem, że praca na tym stażu to jest jakaś konkretna praca, stoicie przy obrabiarkach i robicie jakieś części, czy może coś innego? To bardzo zależy od tego, jaki kto staż dostanie. Chciałem powiedzieć, dostanie w przydziale, ale to złe sformułowanie, bo w zasadzie każdy może sobie wybrać staż. Wybiera się staż ten, który najbardziej komuś odpowiada, ten, który byłby na drugim miejscu i na trzecim i zależnie od różnych czynników zawsze któryś z tych staży się dostanie i są to bardzo różne staże. Można być po prostu na przykład człowiekiem od social media i zajmować się aktualizowaniem strony czy fanpage'a na Facebooku, kontaktowaniem się z ludźmi, informowaniem o najnowszych wydarzeniach organizowanych przez dany think tank i tak dalej. Można działać bardziej w terenie. Są na przykład przynajmniej 2 firmy prawnicze, które poszukują młodych studentów prawa albo absolwentów prawa do pomocy przy często całkiem trudnych do wygrania sprawach związanych właśnie z osobistymi albo gospodarczymi wolnościami, które czasami bywają łamane nawet tam w Arizonie. Jest Muzeum Żydowskie, w którym można tam pracować, jeśli ktoś jest bardziej zainteresowany historią. Jest cała masa różnych opcji i można powiedzieć, że dla każdego coś miłego. Ale pracuje się, tak? To nie jest tak, że się leży brzuchem do góry. Nie. Owszem, są momenty odpoczynku, owszem, są momenty wyjazdów i podróży, natomiast nie jest to clou programu. To jeszcze takie pytanie, czego się Pan tam nauczył? To znaczy, jakby Pan króciutko podsumował właśnie, jakie korzyści Pan odniósł właśnie edukacyjne z Oczywiście. tego projektu? Taka pierwsza, najbardziej oczywista rzecz, zdecydowanie poprawiłem swoją znajomość języka angielskiego, tak? Podszlifowałem język. To jest pierwsza rzecz, ale oczywiście to nie jest główna i najważniejsza. Zobaczyłem, jak od środka działają tego typu organizacje, tego typu think tanki, jak one faktycznie wpływają na rzeczywistość polityczną i społeczną w Arizonie, jak zmieniają prawodawstwo, jak zmieniają mentalność ludzi. Nauczyłem się wielu
umiejętności takich czysto organizacyjnych, można powiedzieć takich umiejętności miękkich, w sensie w jaki sposób działać skutecznie, tak żeby nasz aktywizm nie odstręczał ludzi, tylko właśnie zachęcał, hej, patrzcie, jesteśmy fajni, przyłączcie się do nas, robimy coś ciekawego, pożytecznego, może warto, żebyście też się w to zaangażowali. Nauczyłem się bardzo wiele w czasie wykładów na Arizona State University, tam naprawdę profesorowie to jest najwyższa klasa światowa. Sam w ogóle Arizona State University, co ciekawe, mimo że ma siedzibę w Phoenix, czyli zdecydowanie nie największym mieście Ameryki, jest w tej chwili chyba największym uniwersytetem, jeśli chodzi o liczbę studentów. Ma filie w wielu różnych miastach. I generalnie poznałem bardzo wielu ludzi, więc można powiedzieć, nawiązałem kontakty, które wcale te kontakty nie były istotne tylko tam w Arizonie, tylko nadal z tymi ludźmi rozmawiam, piszę do nich, utrzymuję kontakt i mam nadzieję na dalszą współpracę. Co więcej, razem z jednym z kolegów z projektu Arizona wkrótce mamy zamiar opublikować książkę na temat naszych doświadczeń, tam tego, co widzieliśmy, tego, co zrobiliśmy, tego, co słyszeliśmy, włącznie z wywiadami, które przeprowadziliśmy z ludźmi z tamtejszych think tanków. I ostatnia rzecz, myślę, że wcale nie najważniejsza, zacieśniłem swoje więzi współpracy z Fundacją Wolności i Przedsiębiorczości i mam nadzieję, że tutaj w Polsce również uda nam się... Wykorzysta Pan to, czego się Pan tam nauczył. Uda nam się przeprowadzić parę ciekawych rzeczy. Tego nam potrzeba, tak mi się wydaje. Zaraz sobie zresztą o tym porozmawiamy. Natomiast teraz chciałem się Pana zapytać o taką rzecz. Dlaczego to jest Arizona, a nie na przykład Oklahoma? Myślę, że jest parę powodów. Arizona jest dosyć niezwykłym stanem. To jest, gdyby ktoś nie był za bardzo zorientowany, to jest stan południowo-zachodni. Na zachodzie graniczy z Kalifornią, na południu z Meksykiem. Jest względnie młodym stanem. To jest 48 stan, który powstał jako 48 stan. Wcześniej to było jedynie terytorium. Powstał w 1912 roku, więc 5 lat temu oni swoje stulecie świętowali. Nie jest bardzo liczny, bo w Arizonie mieszka niewiele ponad 5 milionów ludzi, przy czym... No to wie Pan, tak jak na Mazowszu. Tak jak na Mazowszu, przy czym różnica jest taka, że Arizona ma 295 tysięcy kilometrów kwadratowych, Polska ma 312, więc trochę jeszcze by dodać tej Arizony byłaby prawie jak Polska, a ma jedynie trochę ponad 5 milionów ludzi. Natomiast jest to stan dynamiczny, rozwijający się, tam ściągają ludzie z całych Stanów i nie tylko ze Stanów, tam bardzo chce się dostać wiele mieszkańców Meksyku, tam przyjeżdżają ludzie z takich dużo bardziej znanych, dużo bardziej bym powiedział kultowych stanów jak Kalifornia, ale dlaczego tam przyjeżdżają? No właśnie. Dlatego, że Arizona jest wyjątkowa nie tylko ze względu na swoją pogodę, która jest swoją drogą świetna, jest tam gorąco, ale jest sucho, więc nie ma problemów, że człowiek się cały czas poci, jest przyjemne powietrze do oddychania i tak dalej, ale ma piękne widoki, ma Wielki Kanion, ma Monument Valley, ale nie o to chodzi. Clue programu jest to, że Arizona jest dosłownie jednym z najbardziej wolnościowych stanów w USA z kilku powodów. Po pierwsze, ma bardzo niezwykłą konstytucję, bo tak jak Stany Zjednoczone mają konstytucję jako całość, to każdy ze stanów praktycznie ma swoją własną konstytucję. I Arizona odrobiła lekcję z konstytucji USA, zobaczyła, że są tam pewne luki, które ludzie mający nie do końca dobre intencje albo chcący ponaginać prawo na swoją korzyść mogą wykorzystać i tych luk już w konstytucji samej Arizony raczej nie ma. Na przykład jest oficjalnie wpisany zakaz udzielania wsparcia finansowego dla firm prywatnych z budżetu stanu. Tak, jest to oficjalnie zakazane. Owszem, zdarzały się takie przypadki, ale wtedy na przykład instytucje takie jak Goldwater Institute mają swoich prawników, mówią hola, nie dajemy na ten prywatny stadion pieniędzy stanowych, bo jest to wbrew naszej konstytucji i to działa. Oprócz tego mają względnie niskie podatki, względnie mało regulacji. Rynek pracy jest co nieco za bardzo przeregulowany, ale już w tej chwili Goldwater Institute działa na rzecz tego, żeby to zmienić. I przede wszystkim całe ich środowisko wolnościowe. Ludzie bardziej wolnorynkowo myślący, ludzie z partii republikańskiej, bardziej rozsądnie nastawieni arizońscy libertarianie i cała masa innych ludzi tworzy pewien zwarty front. Jest to duża grupa ludzi z różnych organizacji, z różnych instytucji, czasami samotnych wilków, którzy się znają, lubią, cenią, wiedzą, że mogą liczyć na swoje wsparcie i faktycznie idą ramię w ramię, aby zmienić Arizonę w jeszcze lepszy stan niż już jest. I dzięki temu jest na przykład wielki eksodus ludzi z Kalifornii, która ma niesamowicie wysokie podatki, która jest
przeraźliwie przeregulowana i która w zasadzie w tej chwili żyje tylko dzięki Dolinie Krzemowej, dzięki Silicon Valley i Hollywood. I cała masa ludzi z Kalifornii, z tego teoretycznie takiego wspaniałego, bogatego stanu, wynosi się do Arizony, bo po prostu tam lepiej i łatwiej się żyje. Rozumiem, że w każdym stanie jest inne prawo? Do pewnego stopnia tak. Stany Zjednoczone, owszem, mają swoją konstytucję i mają prawo federalne, natomiast, no jak sama nazwa wskazuje, nie jest to kraj unitarny, tylko kraj federalny i każdy stan ma swoje wyjątkowe, często wręcz unikatowe prawo, które obowiązuje albo może obowiązywać tylko na jego terenie. Była nawet zabawna sytuacja, kiedy rozmawialiśmy z jednym ze znajomych prawników. Co ciekawe, jest to z pochodzenia pół Żyd, pół Meksykaniec, ale czuje się pełną duszą Amerykaninem i Arizończykiem. No swoją drogą Polaków bardzo, bardzo tam lubią i cenią. To o tym jeszcze myślę, że wspomnę, ale myśmy tego prawnika, który swoją drogą był dostarczycielem jednego ze staży dla uczestników projektu Arizona, my go zapytaliśmy, a czy w Stanach Zjednoczonych to prawo mówi, że jest tak, a czy tutaj to działa w ten sposób czy inaczej, a czy w Ameryce prawo zezwala na to? A on się złapał za głowę i powiedział, panowie, panie, ja wam nie powiem, jak jest w Stanach Zjednoczonych, bo nie ma czegoś takiego jak w Stanach Zjednoczonych. Ja wam mogę powiedzieć, jakie jest prawo w Kalifornii, w Arizonie, w Wisconsin i tak dalej, i tak dalej. Czyli w naszej książeczce o Szwajcarii też właśnie jest taki dowcip, że wszystko zależy od kantonu i prawdopodobnie w Stanach wszystko zależy od stanu, tak? Bardzo dużego stopnia. Bardzo, czyli jest to kraj zdecentralizowany, każdy stan ma swoje zestawy prawne, kodeksy różnego rodzaju i tak dalej, swoje własne przepisy i co, tak jak Pan powiedział, ludzie mogą na te przepisy wpływać, mogą je tworzyć, tak? Tak. I Pan się nauczył, jak to robić. Tak. I oczywiście będzie Pan uczył nas, Polaków, młodych ludzi. Postaram się. Mam takie pytanie do Pana. Już wiemy, czego się Pan nauczył, wiemy mniej więcej, jak wygląda ten projekt Arizona, na czym on polega. Co Pana zaszokowało w Ameryce? Czym, nie wiem, Ameryka czy Amerykanie różnią się od Polski czy Polaków? No myślę, że kilka rzeczy było faktycznie zaskakujących. Pierwsza rzecz, która uderzyła mnie w zasadzie od pierwszego kontaktu z ludźmi w Arizonie, przy czym chcę podkreślić, że miałem do czynienia przede wszystkim z mieszkańcami Arizony, troszeczkę z mieszkańcami innych stanów, ale jednak generalnie głównie będzie to dotyczyło Arizony, więc nie chcę generalizować i mówić, że jest tak wszędzie, bo zapewne nie. Natomiast pierwsza rzecz, która mnie mocno zaskoczyła, pierwszego dnia w zasadzie już pobytu, jak poszedłem do zwykłego supermarketu zrobić zakupy i pani kasjerka na dzień dobry, kiedy wykładałem rzeczy na ladę, mówiła: "Oh, how are you? How can I help you? Oh, you have a nice, strange accent" i tak dalej, i tak dalej. I była wręcz zachwycona możliwością porozmawiania sobie z kimś nowym, dowiedzenia się czegoś ciekawego i tak dalej. Ja na początku myślałem, że to jest może taki chwyt, że oni tak udają, że to jest tak, że to takie wyszkolenie, że taki sztuczny uśmiech może na twarzy, ale nie. Im dłużej rozmawiałem z tymi ludźmi, im dłużej wśród nich przebywałem, tym bardziej się przekonywałem, że to jest faktycznie ich naturalne podejście, naturalne, niewymuszone podejście do drugiego człowieka. Dokładnie, są bardzo ciekawi świata, mogą wielu rzeczy nie wiedzieć, czasami mogą zadawać naiwne pytania odnośnie do Polski i tak dalej, natomiast faktycznie są przepełnieni pewnym optymizmem i ten optymizm przekłada się też na ich działania, czyli nie ma tam podejścia: no nie, no nasza organizacja, no fajnie, że działa, ale no nic z tego nie będzie. Nie uda się, nic z tym się nie da. U nich się udało, u nas się na pewno nie dokładnie. uda. Tak, bo... Tam takie podejście jest w zasadzie nie do pomyślenia. Tam nawet jeśli coś nie uda, mówią: w porządku. Nauczyliśmy się czegoś. To podejście nie wyszło, to spróbujmy od drugiej strony. I będziemy próbować tak długo, aż się uda. Osobami proaktywnymi, tak? Można powiedzieć, że Amerykanów cechuje proaktywność. Zdecydowanie. Ogromna większość Amerykanów należy do przynajmniej kilku różnego typu organizacji i instytucji i jest tam bardzo aktywna i faktycznie w nich działa. To mogą być instytucje oczywiście takie jak na przykład lokalny kościół, ale to też nie jest tak, że ktoś na papierku jest zapisany do lokalnego kościoła i ewentualnie tam sobie przyjdzie raz w niedzielę, tylko faktycznie ci ludzie się angażują, działają, robią coś na rzecz tej wspólnoty kościelnej. Mogą to być lokalne biblioteki, mogą to być różne inne tego typu organizacje, ale bardzo często są to organizacje ukierunkowane
na sprawy społeczne albo polityczne. Czyli oni może się tego to być nie wstydzą między innymi i nie klub boją. sportowy, również można być członkiem na przykład tego Goldwater Jak najbardziej. i działać, tak? I tak Jak jakby najbardziej. to, co Pan powiedział, że oni są właśnie proaktywni, oni chcą coś zrobić, tak? Chcą coś Jak zmienić najbardziej. i to wszystko analizuje, to rzeczywiście jest coś, co odróżnia nas od nich. Skąd oni biorą na to pieniądze, proszę powiedzieć? Na pewno nie od państwa. Generalnie większość tego typu organizacji utrzymuje się z fundraisingu, czyli mówiąc krótko, przekładając to na najprostsze możliwe terminy, ludzie zrzucają się na jakąś organizację, zrzucają się na jakiś konkretny projekt i inicjatywę i z tego jest ona finansowana. Jest to jeden z najpopularniejszych rodzajów finansowania wszelkiej aktywności, włącznie z aktywnością polityczną. Można powiedzieć o bardzo wielu politykach, włącznie z może nie odnoszącym wielkie sukcesy, ale zawsze sympatycznym dla ludzi o wolnościowych przekonaniach Ronem Paulem na czele, który generalnie całą swoją kampanię finansował z fundraisingu, Czyli z rzutek ludzi. I w ten sposób działają też te organizacje, a oprócz tego bardzo często są jacyś biznesmeni, którzy są zaangażowani. Sponsorzy po prostu decydują, dają jakieś konkretne pieniądze na konkretne cele. Tak czy cele. siak nie są to pieniądze publiczne. Mówił Pan, że oni są skuteczni, że oni potrafią rzeczywiście wpłynąć na zmianę prawa. Czy coś mógłby Pan rozszerzyć ten temat? Właśnie jak to z tą skutecznością jest, bo wydaje mi się, że my Polacy oprócz tego, że narzekamy, że się nie uda, to też tak jakby chyba mamy kłopoty ze skutecznym działaniem. Tak, to prawda. Wydaje mi się, że jednym z powodów ich skuteczności, oprócz samego aktywizmu, oprócz samego zapału, bo zapał to nie wszystko, jak wiadomo, jest odkrycie pewnej prostej koncepcji, że wiele porozrzucanych elementów trzeba połączyć, oni to nazywają nawet rurociągiem w niektórych organizacjach, czyli mamy uniwersytety, które produkują pewne idee, tworzą nowe koncepcje. Jeśli mamy szczęście, mamy swoich ludzi na uniwersytetach, które tworzą dobre idee. Potem te idee to jest taka nieprzetworzona materia, think tanki przerabiają je na coś bardziej strawnego. Potem organizacje aktywistów wykorzystują je w faktycznym działaniu, a dopiero na samym końcu, jako ostatni element, trafiają one do polityków i są omawiane w Senacie i tak dalej. I właśnie te organizacje aktywistów są często bardzo skuteczne i bardzo dobrze zorganizowane. Jedna z największych tego typu organizacji nazywa się Americans for Prosperity. Mieliśmy wielką przyjemność współpracować z nimi wielokrotnie. Zrzesza miliony Amerykanów. Tak, no dobrze mówię. Nie wyolbrzymiłem tego. I Americans for Prosperity zajmuje się głównie poziomem aktywizmu, czyli chodzą od drzwi do drzwi i mówią: słuchajcie, jest taka i taka ustawa. Jeśli głosowaliście na tego senatora, to on w tej chwili robi troszeczkę coś innego niż obiecywał. Może warto wysłać do niego maila, zadzwonić do niego, przejść się do jego kancelarii, jeśli ktoś mieszka blisko, przejść się do jego biura i powiedzieć: panie senatorze, głosowałem na pana, a w tej chwili sprzeniewierza się pan swoim własnym ideałem. Dlaczego? I jest to koncepcja, którą oni nazywają if they can't see the light, let them feel the burn. Jeśli nie mogą zobaczyć światła i się nawrócić, to niech poczują żar, który ich piecze od spodu, i to faktycznie działa. Ci senatorzy faktycznie muszą się liczyć z tym, czego oczekują od nich ich wyborcy i co obiecywali swoim wyborcom. Więc tego typu organizacje jak Americans for Prosperity są wyjątkowe. Owszem, w polskiej sytuacji, w polskich realiach, ze względu na po pierwsze to, że mamy system unitarny, a nie podział na stany, ze względu na to, że u nas inaczej funkcjonuje Sejm, Senat i tak dalej, mogłoby funkcjonować to troszeczkę inaczej i być może mieć trochę mniejsze bezpośrednie przełożenie na rzeczywistość. Natomiast nadal uważam, że jest to coś, co można by do pewnego przynajmniej stopnia spróbować, co można by wprowadzić i co warto chyba wykorzystać. Bo u nas nie ma jednak tego poczucia, że faktycznie polityk, urzędnik, biurokrata, jakikolwiek decydent publiczny rzeczywiście odpowiada
przed społeczeństwem, rzeczywiście odpowiada przed swoimi wyborcami. A tam jest. A tam jest, u nas po kilku latach rządzenia dali się nagrać, mówiąc, że cały ten kraj jest wirtualnym krajem w ogóle, także to już absolutny wstyd. Proszę powiedzieć, wrócił Pan, jest Pan nauczony pewnych nowych technik i tak jakby właśnie nakierowanych na budowę społeczeństwa obywatelskiego. Jakie są dalsze plany? Czy będzie tak jakby ta wiedza od Pana, można będzie ją pozyskać? Czy będzie Pan robił jakieś wykłady, jakieś warsztaty, no mówię, cokolwiek w tym stylu? Mam nadzieję, że tak, bo wróciłem nie tylko z nową wiedzą, ale i z nowym zapałem i z nową energią do działania. Więc tak jak już miałem okazję wspomnieć, razem z kolegą piszemy i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku opublikujemy książkę poświęconą Arizonie, temu, co tam wygląda inaczej niż u nas, dlaczego tak wygląda, plus wywiady z bardzo ciekawymi, bardzo barwnymi i kolorowymi postaciami z tamtego środowiska wolnościowego, którzy rzeczywiście odnoszą sukcesy w swojej działalności. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, dzięki współpracy z wymienioną już przeze mnie organizacją Americans for Prosperity przywieźliśmy do Polski jako Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości całkiem nowy kurs, całkiem nowe szkolenie, które jest o tyle wyjątkowe, że uczy ludzi, którzy chcieliby być gdzieś zaangażowani, chcieliby coś robić, albo już coś robią, ale nie do końca im to idzie, działają w jakichś stowarzyszeniach, ale nie mają pomysłu, jak to ugryźć. To szkolenie jest po to, żeby nauczyć ich, jak być jak najbardziej skutecznym w promowaniu swoich idei, jak najbardziej skutecznym w przekuwaniu dobrych pomysłów na rzeczywiste akcje i w konsekwencji być może na zmianę polityki w całym kraju. Jest to kurs, który się nazywa Grassroots Leadership Academy. To jest ten. Co to znaczy grassroots, proszę mi powiedzieć? Właśnie. Grassroots jest korzenie bardzo trawy? Mniej więcej, bo chodzi o to, że jest to ruch oddolny. Grassroots to wszystkie ruchy, które dokładnie tak jak trawa wyrastają z ziemi, tak jak ludzie, którzy są solą tej ziemi, mogą wyrosnąć, wstać i zacząć swój aktywizm Czyli zacząć coś można robić. by to przetłumaczyć, Grassroots Leadership Academy, że będzie to akademia przywództwa oddolnego, ruchów oddolnych. Dokładnie. I rozumiem, że tego typu wykłady Pan już ma w głowie i będzie... Tak, tego typu wykłady, nawet mogę dokładnie powiedzieć, ruszyła już rekrutacja. Jest to na stronie Akademii Liderów. Jest to jeden z projektów Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości. Można się już rejestrować. Wykłady odbędą się i spotkania. Wykłady to nie jest do końca dobre słowo, ponieważ będzie to bardzo interaktywne. To nie będzie tak, że ja będę mówił, a inni będą słuchać. Wszyscy będą w to zaangażowani. Odbędą się w listopadzie i w grudniu tego roku. 18-19 listopada i później 10 grudnia. Bardzo wszystkich zachęcam do udziału, bo myślę, że projekt jest bardzo dobry. Uczy nie tylko pewnych elementarnych zasad, nie tylko pewnej elementarnej wiedzy, na przykład o zasadach funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, lecz także uczy umiejętności miękkich. Uczy tego, jak przekonywać do swoich idei, a nie do nich zniechęcać. Jak być skutecznym w zachęcaniu ludzi do współpracowania z nami, jak tworzyć pewną wspólnotę ludzi o podobnych poglądach wokół nas, jak w skuteczny sposób przeprowadzać różne projekty, zaczynać inicjatywy i generalnie jak być dobrym liderem. Nie chcę, żeby to zabrzmiało zbyt coachingowo, ale jest pan, to bardziej by mi zależało, żeby jednak nauczyć Polaków właśnie jak wpływać na polityków, żeby oni nie łazili sobie w samopas, tylko jednak realizowali cele społeczne, a nie swoje własne. Jak najbardziej jest to jeden z kluczowych celów tego szkolenia. Najpierw się zorganizować, a potem mieć wpływ na... Dobrze, to w takim razie poprosimy o ulotki, będziemy je dystrybuowali jako paferę do naszych sympatyków i członków. Mam nadzieję, że się zapiszą. Mówiąc o wolności stanu Arizona, proszę mi powiedzieć, czy tam można nosić broń, czy potrzebne są jakieś specjalne wymagania, żeby broń kupić? Nie. Nie są potrzebne specjalne wymagania. Arizona jest pod tym względem stanem z jednymi z najbardziej liberalnych, z najbardziej swobodnych praw, jeśli chodzi o dostęp i posiadanie broni palnej. Można nosić broń zarówno tak zwane concealed carry, jak i open carry, czyli zarówno w odkrytej kaburze, jak i ukrytą.
I wystarczy być obywatelem. Wystarczy pójść do sklepu, do niedawna nawet w Walmartie, czyli w tym najsłynniejszym supermarkecie amerykańskim, była sprzedawana broń krótka. W tej chwili ze względu na pewną niechęć samych klientów, ale absolutnie nie żadne regulacje, Walmart z tego zrezygnował, natomiast nadal można wejść do Walmartu, kupić sobie broń długą, kupić sobie naboje i wystarczy pokazać dowód osobisty. No to trup ściele się gęsto, wszyscy do siebie strzelają na ulicy, tak? To jest właśnie dokładnie odwrotnie. Arizona jest wbrew pozorom jednym z najbezpieczniejszych stanów. Jest tam bardzo niewiele zorganizowanej przestępczości, bardzo niewiele jakichkolwiek strzelanin. I można to porównać do Stanów, gdzie są faktycznie bardzo surowe i ostre regulacje dotyczące posiadania broni palnej, tak że w zasadzie prywatny obywatel nie może jej dostać. Do takich miejsc można to porównać jak Chicago czy Nowy Jork, gdzie faktycznie zorganizowana przestępczość istnieje na dużą skalę i faktycznie niestety wiele osób ginie, a obywatele nie mają możliwości legalnego posiadania broni, aby się bronić. Czyli to wskazywałoby na pewną prawidłowość, bo jeżeli chodzi o Szwajcarię jako kraj europejski, jest dokładnie tak samo. Jest to kraj nasycony bronią w maksymalnym stopniu, po prostu najbardziej nasycony ze wszystkich krajów europejskich i równocześnie jest to kraj najbardziej bezpieczny. Dzieci chodzą w ogóle bez żadnej opieki do szkoły i nikt się nie przejmuje żadnymi porwaniami. Po prostu nie ma tego typu rzeczy. Także być może jest to prawidłowość. Trzeba by było jakiś doktorat na ten temat napisać, tak mi się wydaje. Na zakończenie naszej rozmowy chciałbym, żebyśmy może tak w postaci takiej wyliczanki przypomnieli naszym widzom najważniejsze kwestie, które żeśmy tutaj poruszyli. Ja zacząłbym może od tego, właśnie od grassroota, to jest takie nowe słowo, które poznałem, że Amerykanów cechuje inicjatywa oddolna i właśnie oni określili to nazwą grassroot. Myślę, że można by do tego dorzucić pewną ich mentalność i przekonanie o tym, że działalność ma sens, przekonanie o tym, że nie wszystko jest stracone, że można coś osiągnąć i że jeśli nie wyszło za pierwszym razem, to można spróbować w inny sposób i wyjdzie za drugim. Proaktywność. Ja chciałbym podkreślić też tą ideę, że kraj jest stworzony z różnych stanów, które odpowiadają czasami naszym województwom i każdy z tych stanów ma swoje własne prawo, swoje własne systemy edukacyjne. Oczywiście nad tym jest Konstytucja Stanów Zjednoczonych, jednak jest bardzo duża autonomia każdego ze stanów. Tak, i jeszcze bym dodał, że te stany faktycznie mogą się bardzo między sobą różnić i mogą między sobą konkurować. I ludzie głosują nogami. Przechodzą z jednego stanu do drugiego i w tym momencie włodarze danego stanu, senatorzy i tak dalej wiedzą, może u nas coś jest nie tak i może warto być trochę bardziej jak Arizona, a nie trochę bardziej jak Kalifornia, przynajmniej pod pewnymi względami. Wydaje mi się, że ważną rzeczą jest to, że oni są nauczeni skuteczności w relacjach z politykami, że nie pozwalają im tak jakby na za wiele, potrafią ich kontrolować. To jest, myślę, ważna informacja od Pana. Tak, i ważne jest jeszcze to, dlaczego mogą być tak skuteczni, czyli że istnieje pewna łączność i pewien przesył danych na różnych szczeblach, czyli istnieją ludzie na uniwersytetach, którzy tworzą pewne idee, na przykład koncepcje, że takie prawo jest dobre, takie prawo jest złe, taka gospodarcza koncepcja raczej zadziała, taka nie. Mamy think tanki, które obrabiają to i przystosowują do bardziej strawnego poziomu. Mamy później organizacje aktywistów, organizacje typu grassroots, które chodzą od domu do domu, przekonują ludzi, słuchajcie, ten senator głosował nie tak, jak wy chcieliście, słuchajcie, coś tak, tego warto tutaj pogonić i tak dalej. I mamy wreszcie na ostatnim szczeblu samych legislatorów,
senatorów, polityków, którzy faktycznie odpowiadają przed wszystkimi swoimi wyborcami. Moja córka podsumowała to bardzo fajnie, też wróciła ze Stanów Zjednoczonych po półrocznym pobycie tam w szkole. Powiedziała, dlaczego Amerykanie sobie wszyscy dobrze pomagają, a w Polsce wszyscy sobie przeszkadzają. Myślę, że na tym skończymy wywiad z Panem, właśnie na tym, żeby Polacy nauczyli się współpracy ze sobą. I może na sam koniec chciałbym zapytać Pana, ponieważ jesteśmy filmowani na tak zwanym green screenie, czyli możemy za nami podłożyć dowolne tło. Czy chciałby Pan statuę wolności, żeby nam towarzyszyła, czy może jakieś krajobrazy z Arizony, czy może strzelające karabiny, symbol wolności Stanów Zjednoczonych? Myślę, że o ile karabiny byłyby bardzo kuszące, zwłaszcza ze względu na Arizonę, to najlepszym obrazem byłby symbol stanu Arizona, czyli Wielki Kanion. I jakieś zdjęcie z Wielkiego Kanionu. Powiem, że obok tego wszystkiego, obok tych wszystkich istotnych spraw, o których mówiliśmy, Wielki Kanion jest przepiękny, więc chociażby z jego powodu warto odwiedzić Arizonę. Myślę, że uda nam się posadzić nas na skraju Wielkiego Kanionu, także bardzo dziękuję za bardzo ciekawy wywiad i mam nadzieję, że będziemy ze sobą współpracowali w przyszłości. Również mam taką nadzieję. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do widzenia.